hej, pomyślałem, że nagram jakąś aktualizację roślin. Ostatnią nagrywałem bardzo dawno temu, też bardzo dużo się zmieniło. Mieszkam w nowym miejscu, mam też wiele roślin. W miejscu zamieszkania, gdzie wcześniej mieszkałem, dużo roślin mi padło, dużo roślin się musiałem pozbyć, ale no nic, zbieramy wszystko od nowa. Niektóre tylko roślinki przetrwały aż do teraz, aż do tego miejsca, gdzie teraz jestem. Wszystko po kolei, więc zaczynamy. Jak ten filmik będzie za długi, to po prostu podziel to na dwie części i później ewentualnie wrzucę. Na pierwszy ogień pójdzie ten oto regał. Tutaj mam sadzonki, pnączy, epipremnum, cebu blue, monsterki monkey mask i jeszcze zwykłego philodendrona scandens. Jeżeli chodzi o papryki, pomidorki i tak dalej, to omówię w innym filmie. Tak samo storczyki. Tu jeszcze mam rozmaryn, dalej cebu blue, jakiś epipremnum. Nie pamiętam jak się nazywało, no nie pamiętam. Dobra, teraz przejdźmy na parapet. I tak, oczywiście musiałem sobie dokupić Sansevierię, ta mi się bardzo marzyła. Niby taka zwykła, taki zwyklak, ale bardzo ładny, ciemne listki z wzorkowym brzegiem i te młode przyrosty, które mają taki ładny, intensywny kolor, ładnie kontrastują z resztą rośliny. Dałem ją do doniczki z gliny, bo jakoś tak bardziej mi się podoba i wiem, że w tej doniczce jej nie przesuszę. Oczywiście mój zraszacz do roślin. Aglaonema, nie wiem jaka, nie było napisane na doniczce. Też w glinianej doniczce ktoś mi napisał, że jest za dużej, ale to dobra, ewentualnie coś tam jeszcze dosadzę. Zobaczymy jak sobie poradzi. Tu mam mojego fikusa, dwa fajne listki musiałem niestety urwać, bo znowu znalazłem przędziorka, a dopiero co je psikałem. Może dlatego, że za mało psikałem. Nie wiem, maksymalnie dwa opryski. Może to było za mało, nie mam pojęcia. Albo jeszcze z innej rośliny gdzieś się dostało, czy gdzieś po prostu uciekł przędziorek i potem wlazł znowu na rośliny. Mam jeszcze Sansevierię dwie, które chcę posadzić do takiej doniczki właśnie. Myślę, że razem będą bardzo ładnie wyglądały. Tam już upadła któryś raz i to wygląda w ten sposób. Muszę po prostu jutro albo pojutrze skoczyć po doniczkę i ziemię, bo nie mam ani tego, ani tego. I posadzę te dwie razem. Aloes vera oczywiście. On jest taki podziubany, bo ja aloesów używam. Na przykład do własnych kosmetyków, czy jakichś tam maści, czy takich rzeczy związanych z kosmetykami, czy ziołolecznictwem, bla bla bla. Jedynie co, to przetrwała ze mną, przyjechała do tego nowego domu ta Sansevieria Moonshine. Czekajcie, ona ma taki bardzo ładny, duszkowy kolor, ja sobie to bardzo cenię, bardzo mi się podoba. Ta szeroka rozeta była na początku, przez 2-3 lata jeszcze mam ją jeszcze gdzie mieszkałem z rodzicami. Bardzo długo stała w miejscu, nic nie ruszała, aż do momentu, no w tamtym roku dopiero wypuściła tą rozetę. I jest bardzo, bardzo ładna, taka strzelista. Co mamy dalej? Alokazję Frydek variegata, Mecholicjana Frydek variegata z Biedronki. W tamtym roku we wrześniu ją kupiłem. Było chłodno, dosyć było chłodno na dworze, ja nie miałem żadnej reklamówki ani wziąłem sobie jakiś kartonik ze sklepu, włożyłem moje zakupy, również tą alokazję i tak poszedłem do domu i dopiero, alokazja, wiem, że ta jest trudniejsza, miałem świadomość tego, że ta jest trudniejsza, nie wiedziałem jak bardzo, ale sobie zaryzykowałem, wziąłem ją sobie, kupiłem, wszedłem do domu, rozpakowałem ją ładnie z folii i dopiero wtedy, jak odpowiedzialny człowiek, zacząłem czytać, jak się tym zajmować dopiero wtedy, kiedy to przyniosłem do domu. I tak, znalazłem dużo filmików, gdzie nie kupujcie tej rośliny, coś tam, bo jest wymagająca i umrze. Dobra, ja miałem kiedyś jakieś alokazje prostsze.
Oczywiście, że prostsze. I jakoś tam w miarę ładnie mi rosły. Ta żyje, raz na jakiś czas wypuści jakiś listek, zapominam ją nawozić, to jest ten mój grzech co do niej. Ale żyje, ma się bardzo dobrze, nie zapominam na szczęście jej podlewać, cały czas ma wilgotno, czasami mam wrażenie, że zbyt za wilgotno, ale bardzo ładnie się trzyma. To jest nowy liść u mnie, jest bardzo ładny, śliczny. To też jest nowy listek, który wyszedł u mnie. Ten już mi się mniej podoba. Dlaczego? Bo ma za dużo białego, za mało zielonego i tutaj zaczyna coś przesychać. To jest jeszcze stary liść. Śliczny, bardzo ładny. Ja wolę osobiście o wiele takie bardziej liście. Bardzo mocno nakarpiane. Z dużą ilością ciapek. Ale tu, gdzie jeszcze niedawno sobie kupiłem, słuchajcie, zwykłego frytka. Alkazja mecholicjane, zwykłą. Czekajcie, tutaj odgracę, żeby wam lepiej pokazać. No, na szczęście mam taki szerszy kaloryfer. Kupiłem ją sobie ostatnio w netto za 26,99. Jeszcze jej nie przesadziłem, no nie miałem czasu. Tu coś nowego wychodzi, nie wiem czy to przeżyje, czy nie przeżyje, trudno. Zastanawiałem się nawet, słuchajcie, czy tych alokacji razem nie przesadzić, żeby zaoszczędzić miejsce i żeby mieć takie fajne, bujniejsze. Tylko musiałbym bardzo pilnować nawożenia, bo by trochę konkurowały jednak o składniki odżywcze i tak dalej, trzeba byłoby częściej podlewać. Może w późniejszym okresie, jak będę chciał jeszcze więcej roślin kupić. I nie będę mieć już tutaj miejsca, bo jednak parapetu dużego nie mam. Tego tutaj konkretnie jednego. A to jest chyba, tu jest chyba najjaśniej mi się wydaje. Dobra. Poczekajcie, odstawię Sansevierię. No ja muszę uważać, bo już kilka roślin mi spadło, no i musiałem pozamiatać. No, oczywiście Sansevieria, Alokazja nie jest tak przez cały dzień jak teraz. Ona jest odwrócona, bo ona się tak troszeczkę przylepiła do okna, ale niech sobie jest, jak jej tak dobrze, to niech tak będzie. Tu mam oczywiście mojego storczyka Phalaenopsis. Ma taki ładny, jakby to powiedzieć, koralowy, taki śledziowy kolor. Z taką nutą mocniejszego różu. Tu wypuszcza nowe pędy kwiatowe. Będzie rósł, kwitnął za jakiś tam czas. Tu oczywiście moja fajna Monstera Monkey Mask. Bardzo ją lubię, bardzo. Kupiłem sobie oczywiście nową, bo z tamtą nie pamiętam co ja zrobiłem. Chyba, że jej miałem dość totalnie. No ale to jest bardzo łatwo dostępna roślina, też prosta. No i droga nie jest, no to nie było takiego problemu. Aloes Molo, pod taką nazwą go kupiłem. Ściągnę roślinki i wam pokażę. Jeżeli chodzi o Aloesa Molo, jak go zamówiłem i dostałem taką dużą, rozmiarowo 12, jeżeli chodzi o doniczkę, taką kępę wszystkich aloesików. Rozdzieliłem ją, dałem jeszcze młodszym braciom, niech mają. To jest niby jakaś hybryda aloesu drzewiastego z takim drobnym aloesem, co ma takie grudeczki. I on tu zaczyna bardzo ładnie rosnąć. Musiałem zmienić rośliny, które rosły nad kaloryferem, bo jak było zimno, to wiadomo, musiałem go włączać. I wtedy te, które były na górze, bardzo źle wściekły przez to ciepłe powietrze, które szło do góry. I tak. No i aloes się tutaj bardzo dobrze sprawdził. Wcześniej to był mój Phalaenopsis schilleriana, który bardzo mocno został przesuszony, więc teraz się regeneruje w moim regale z Ikei. Jeżeli chodzi o marantę, wrzuciłem ją tutaj dosłownie wczoraj. Ona została też kupiona jakiś czas temu, bardzo ładnie rośnie. Chciałem bardzo ją dokupić, no jakoś tak za nią tęskniłem. To jest taka moja roślinka z sentymentu. I bardzo lubię te kolory deserowe. Przynajmniej ja to tak odbieram. Te młode liście takie deserowe. Tricolor z posadzoną młodą lemon lime. Tutaj jeszcze są ślady po oprysku. Dopiero wczoraj ją tutaj wrzuciłem na górę. No bo już nie grzeje kaloryferem, się robi stanowczo coraz cieplej. Dobrze, jedziemy dalej. Dobrze, już dojdźmy do tego punktu w końcu.
Miałem remont w łazience, ta wielka donica stała w łazience z aloesami. To jest zwykły aloes drzewiasty, który mają nasze babcie, miały babcie i tak dalej, i tak dalej. Tu nawet plakietki. Tak, i to jest jakiś inny aloes. On miał takie fajne, lekko czerwone zabarwienie z takimi czerwonymi ząbkami. Teraz on bardzo mocno zzieleniał przez zimę, bo ja go zakupiłem 2 miesiące temu bodajże. A co to jest? Nie pomidor. Tak się nazywa ten aloes. Możecie sobie ewentualnie potem wygooglać. I jeszcze mam tutaj takiego. On też był bardziej taki jaskrawy, bardziej kolorowy. Ząbki miał bardziej kolorowe. Aloes Rebmani. Jak będę miał miejsce, wyrzucę aloesy na balkon, bo oglądałem tam jakieś filmy na YouTubach i ponoć aloesy, które kiedy mają bardzo dużo światła, to robią szersze liście, grubsze są, a te są takie liche. A ja aloesu też będę chciał później używać. To jest oczywiście molo, który był tam, który poprzednio pokazywałem i to jest główna, nie wiem czy matczyna roślina, no główna doniczka, gdzie były wszystkie, no i tego wiadomo. Wyobraźcie sobie, że tu jeszcze był ten, miałem jeszcze kilka innych sadzonek i jeszcze jedną doniczkę, gdzie było parę takich sztuk i tamtą poprzednią doniczkę przy marancie, no to było bardzo gęsto, bardzo, no to już chciałem mieć więcej roślinek na parapecie i gdzie indziej, wiecie, sobie bardziej zazielenić mieszkanie i nie chciałem, żeby tutaj było tak gęsto w tym. Ale on bardzo ładnie sobie radzi, powiem wam szczerze. No trochę było fajnie i nie fajnie, jak dostałem tą paczkę i odpakowałem z tym aloesem, bo liczyłem na dużą sztukę, jak było na zdjęciu i tak dalej, a dostałem dużo drobnych. I ten największy, ale on taki wielki nie jest w porównaniu, no patrzcie do mojej ręki. No, a na zdjęciu, na aukcji był taki Aloes Christmas Carol, on się bardzo fajnie wybarwi na czerwono. Bardzo ładnie wygląda. Już jedną sadzonkę komuś dałem. I tu. Taka doniczka śmierci, ale mniejsza z tym. Tu jest zwykła trzykrotka, najzwyklejsza. Tu była malutka sadzonka philodendrona tego welurowego. I oczywiście philodendron squamiferum ze starego mieszkania. Jakoś udało mi się go odratować. Teraz sobie ładnie wybija. Ale długo się regeneruje, słuchajcie. To jest ten stary liść, który przetrwał, nie wiem co, bardzo dużo przetrwał. I w końcu ta oto donica z draceną. Kupiłem ją w Leroy Merlin za 89 zł. Gdy się tu wprowadzałem, pomyślałem, a sobie kupię taką fajną, dużą roślinę. Tutaj są lampki, one jeszcze zostały ze świąt. I pomyślałem sobie, że do tej donicy sobie powsadzam. Miałem tam cięte sadzonki Epipremnum. Bardzo ładnie się przyjęło. Nie pamiętam jak to się nazywało. No ja nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. I jeszcze tutaj znalazłem miejsce na trzykrotkę. Jakoś się tutaj przyjęła. Powoli, ale powoli się regeneruje, rośnie. I zobaczymy co będzie dalej. Dużo epipremów tutaj nie ma. Raz, dwa, trzy sadzonki i ta sadzonka trzykrotki. Ładnie to wygląda z tą kanapą. Ta kanapa ma taką ładną butelkową zieleń. To jest taka bardziej szara. Ale to wszystko bardzo ładnie się komponuje. To zaraz przesunę na miejsce. No. I w tym materiale to na wszystko. Bardzo wam dziękuję. Tu zapraszam was na jeszcze inny, kolejny film. Tu gdzieś się pokaże. Tu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.